Cześć! Dzisiaj zapraszam Was na recenzję głośnika Bluetooth Tracer SuperTube. Dokładne ceny w linkach w opisie filmu. Na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę, będzie mi bardzo miło. I zapraszam do oglądania. Zaczynamy! Kolejny ciekawy gadżet od marki Tracer. Głośnik Tracer SuperTube. Do kupienia za około 200 zł. Solidnie wykonany, dobrze wyglądający głośniczek. Z opakowania dowiadujemy się, że mamy tutaj 30 W mocy grającej RMS. Mamy efekty RGB. Mamy złącze USB typu C. Bluetooth wersji 5.0. Także w trybie TWS, czyli możemy dwa takie głośniczki sparować jednocześnie, żeby dawały nam jeszcze fajniejszy dźwięk. Żywotność do 10 godzin na jednym ładowaniu, oczywiście z wyłączonymi efektami RGB, no i wodoodporność, klasa IPX5, czyli nie jeszcze jakieś zanurzanie, jakiś silny strumień wody, ale lekki deszczyk czy przypadkowe zachlapanie temu głośnikowi nie straszne. Także całkowita pyłoszczelność, odporność na piasek, więc pod tym względem myślę, że naprawdę ok. Do trybu TWS byśmy potrzebowali dwa głośniki, dostałem jeden do testu, więc nie przetestuję tego trybu, ale i tak fajnie, że jest. Mamy tutaj dwa głośniki o średnicy 3 cali każdy. W zestawie nie zabrakło instrukcji obsługi po polsku oraz po angielsku. Mamy wszystkie tryby. Zasięg do 10 metrów, czyli standardowo. Pojemność akumulatora to 1800 mAh i mamy przepis na wszystkie funkcje. W zestawie nie zabrakło kabelków. Kabelek ładujący, czyli USB na USB typu C oraz kabelek AUX. Mini jack na mini jack. Dlaczego warto też korzystać z tego? Żeby chociażby podłączyć telefon czy tablet przewodowo, bo wtedy nie działa moduł Bluetooth i w głośniku i w telefonie, więc po prostu oba urządzenia mogą pracować troszeczkę dłużej. I kabelek AUX ma 60 cm, natomiast zasilający 80 cm. I powiem Wam, że sam głośnik jest dość masywny, taki konkretny się wydaje. Moja waga pokazuje nieco ponad 1600 g, więc całkiem sporo. Front głośnika to taka materiałowa siatka, logo SuperTube, od spodu dwa gumowe elementy, tworzywo i mamy tutaj zaślepkę, która kryje pełnowymiarowe USB, gniazdo AUX i USB typu C. Czyli na przykład możemy muzykę odtworzyć z pendrive'a. Mamy także tutaj reset, no i ta zaślepka jest ok, jest taka dość masywna, chroni te porty. Solidna rączka do przenoszenia głośnika lub za nią możemy też go sobie gdzieś zawiesić. I na górze mamy także uszczelniany panel sterowania. Przyciski działają wyraziście, mamy minus, plus, play, pauza, przycisk włącznika, przycisk mode, przycisk parowania TWS i przycisk do kontroli LEDów. Jak go włączymy, będzie dźwięk powitalny. Mamy diodę tutaj i diody pokazujące poziom naładowania baterii. No i to, co mamy tutaj, to jest mikrofon. Widzimy efekty RGB, którymi możemy zarządzać z przycisku. I można je generalnie tylko włączyć, wyłączyć. Tak więc głośnik za te pieniądze prezentuje się całkiem nieźle. Jak jest z dźwiękiem, zaraz będą próbki i zobaczycie też wtedy, jak te efekty reagują na dźwięk. No i zabieramy się za poglądowy test dźwięku. Poglądowy dlatego, że przez internet nie wszystko brzmi tak jak na żywo, więc bierzcie na to poprawkę, jeśli znacie kogoś, kto ma ten głośnik. Polecam posłuchać po prostu na żywo. Natomiast będą też moje wrażenia, żebyście bardziej mieli obraz, jak ten głośnik zachowuje się w praktyce. Na początek powiem, że pomimo dość niewielkich gabarytów potrafi zagrać naprawdę głośno i o dziwo przy wyższych poziomach głośności czysto, ponieważ jak sparowałem z komputerem, no to poziom głośności był naprawdę wysoki. Ze smartfonem czy z tabletem ten poziom maksymalny może być oczywiście niższy, zależy to już wszystko od danego urządzenia, natomiast bierzemy się za próbki, muzyka rozrywkowa. Posłuchajcie. Ok, specjalnie do odsłuchów używam utworu, który nie jest jakiś przesycony basem, natomiast ten bas tam jest. Czyli jest to taki kawałek typu bass boosted, że te membrany będą po bokach nam całe wibrować. Natomiast zobaczcie w międzyczasie przebitkę w tle. Na utworach typu bass boosted przy wyższych poziomach głośności właśnie tak zachowują się te głośniki basowe po bokach. Czyli tego basu jest całkiem sporo. Natomiast co może być plusem, co może być minusem, zależy od gustu.
ten głośnik sam z siebie nie pluje basem. Czyli nie jest to taki typ głośnika, gdzie te basy są na pierwszym planie, jest ich dużo i dominują inne ścieżki. Dla mnie osobiście to jest plus, ponieważ mieliśmy tutaj bardzo przyjemny, wyrazisty wokal, poszczególne instrumenty były też dobrze słyszalne, a ten bas był zaznaczony, ale nie był nachalny. Tak więc kwestia gustu. Jeśli chcecie głośnika, od którego wszystko się będzie trzęsło, no to akurat nie ten model. Natomiast ja osobiście z odsłuchu jestem zadowolony. Zapraszam do sprawdzenia oferty partnerów kanału. Dream Machines, laptopy dla graczy, akcesoria gamingowe i nie tylko, X4 Race, ręczne hamulce do kierownic. Linki do oferty w opisie filmu. Jeśli chodzi o muzykę orkiestralną, no to nie jest to do końca sprzęt do odsłuchu tego gatunku. Nie było jakoś tragicznie, ale daleko do ideału. A teraz muzyka rockowa. No cóż, tutaj muszę powiedzieć, że było całkiem nieźle. Utwór był dynamiczny, słuchało się naprawdę dobrze. Our powers of the dark side have blinded you. You assumed no force could challenge you. And now, finally, we have returned. No i głośnik nadaje się do oglądania filmów. Wyraziste dialogi, mocne efekty specjalne, niezła jakość muzyki. Ogólnie daje radę. Zauważyłam wroga. Mocno oberwałem. Wraca do sił. Eliminowałam wroga. Zwycięstwo ma zamknięcie pierścieni. Jesteśmy tak... No i w grach też dźwięk jest ok, natomiast bardziej bym polecił ten głośnik i ogólnie granie na głośniku do wszystkich gier poza strzelankami online, ponieważ wtedy potrzebujemy dobrego pozycjonowania dźwięku i dobrej słyszalności kroków. A jeśli to wszystko wydobywa się z jednego miejsca, no to jest troszeczkę ciężej to wszystko dobrze usłyszeć. Tak więc generalnie ok, ale nie do każdego gatunku gier. No i żeby wszystkie funkcje były przetestowane, głośnik jeszcze odwracam i sprawdzamy tryb pendrive'a. No i od razu dźwięk jest odtwarzany. Możemy nim zarządzać przy pomocy przycisków. Czyli przytrzymując plus mamy kolejny utwór, minus poprzedni. Więc pod tym względem bez problemu. No i bezpośrednie połączenie z tabletem też działa bez problemu. W trybie AUX podłączamy przewodowo urządzenie. Podsumowując, w tej cenie mamy całkiem niezły głośnik o dość dużych możliwościach i o całkiem dobrej jakości dźwięku. Jakość materiałów jest ok i całość sprawia wrażenie dość solidnej. Mamy także wodoodporność i chociażby możliwość sparowania dwóch tego typu głośników, tak żeby grały razem. Tak więc gdybyście chcieli sprawdzić jego aktualną cenę,
no to linki są w opisie filmu. Jeśli ten film Wam się dobrze oglądało, będę wdzięczny za wsparcie w postaci zostawienia łapki w górę. Możecie też napisać komentarz, udostępnić ten film dalej i zasubskrybować kanał, żeby być na bieżąco. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się.